Jeśli miałeś okazję zobaczyć na którymś parkranie bumerang, to dziś o nim będziemy opowiadać. Jeśli jeszcze nie widziałeś, to być może będziesz chciał go zobaczyć. Mamy bumerang, mamy też Anię. Tak jest. Ania, bumerangowiczka z Poznania, z Cytadeli, która sprzedała nam ideę bumerangu i spowodowała, że zwariowaliśmy troszeczkę na tym punkcie, na temat tego małego, dziwnego ustrojstwa, które trafiło do nas dzisiaj drugi raz. Dzięki mnie na szczęście udało się go porwać z poprzedniej lokalizacji. Dzisiaj trafił do nas i po tygodniu wędrówek po Poznaniu wrócił na Cytadelę i teraz właśnie Ania nam opowie troszeczkę o Cytadeli, miejmy nadzieję, o bumerangu. O bumerangu, o tym, co to jest, do czego to służy i dlaczego jest takie fajne. Tak, ten bumerang do nas trafił tak naprawdę w październiku zeszłego roku, a dotarł do nas z Niemiec, z Berlina. Ja go przejęłam właśnie w październiku i wtedy jakby poznaliśmy tą ideę, dowiedzieliśmy się, że tych bumerangów jest 20, chociaż wiem, że jest tworzonych kolejnych ileś bumerangów, także tutaj jest akurat B19, my nazwaliśmy go Zbigniew, ponieważ bumerang krąży od paru miesięcy po Polsce. Naszym celem jest, żeby odwiedził wszystkie lokalizacje. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale wiadomo, trzeba mieć marzenia, żeby je spełniać. Więc idea tych bumerangów polega na tym, że one krążą po różnych lokalizacjach parkrun na świecie i uczestnicy przekazują sobie je na kolejnych spotkaniach, w kolejnych lokalizacjach. Czyli teraz Adrian był gdzie? Gdzie byłeś poprzednio? No teraz byłem na inauguracji parkranu w Oleśnicy, dokładnie. Adrian był w Oleśnicy, odebrał parkrun i przywiózł go do nas na parkrun Poznań, gdzie przekaże go Dawidowi. Dawid za tydzień będzie gdzieś w świecie. Prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że będzie w Sparzędzu, dlatego że mamy teraz problemy pogodowe i te nasze lokalizacje poznańskie z powodu właśnie kiepskich warunków pogodowych są odwoływane, więc troszeczkę eksperymentujemy, gdzie będzie... Tak, nigdy nie wiadomo, gdzie będzie można wziąć udział w parkrun, ale jakby plan jest, żeby gdzieś tam go puścić w świat również w Polsce. No i on tak krąży dalej, tak? Czyli każdy kolejny tydzień odwiedza kolejną lokalizację, jest przekazywany do kolejnych uczestników. I jest to forma takiej integracji, tak? Bo jest to, ten bumerang ogólnie te parę miesięcy temu wyglądał troszeczkę inaczej. Teraz widzę, mu przybyło dosyć dużo tych zawieszek. I widzimy, tutaj mamy Cieszyn, mamy Katowice, mamy tych tutaj Polska, bardzo dużo właśnie zawieszek z Polski. Ten akurat ja przywieszałam, tutaj Poznań, mamy nasze rogale, kamieniczki i koziołki. Tutaj mamy, co my tu mamy? No ogólnie Sosnowiec, Gdynia, także jest, jeszcze mamy z tyłu mamy jeszcze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, tak, tu akurat naklejka z Berlina, z dodatkowej edycji. Także jest to też taka fajna forma zostawienia pamiątki po sobie na tym bumerangu. Mamy bursztyn z nadmorza. Bursztyn też jest. Tak, więc jest to fajna forma zostawienia jakiejś pamiątki po sobie, żeby kolejne osoby wiedziały, że on był w Gdyni albo był gdzieś tam w Cieszynie. Także tak. I w tygodniu, bo wiadomo, parkruny są w soboty tylko, ale w tygodniu trzeba zapewnić jakieś atrakcje bumerangowi, tak? Można go zabrać na piwo z uczestnikami, albo można go zabrać na koncert. Widziałam zdjęcia, ogólnie tak, jest jeszcze grupa na Facebooku, od tego zacznijmy. Grupa na Facebooku, która się nazywa Ten Boomerangs, coś tam, nie pamiętam dokładnie, no ale jak się pisze Boomerangs, to... Tak, dam link na dole. To będzie ta grupa i tam ludzie właśnie zadaniem bumerangowicza jakby jest wstawianie zdjęć z tym bumerangiem i pokazywania jego okolicy danej lokalizacji parka, tak? W której w Poznaniu można... No Adrian już jakby swoje zadanie wykonał, tak? Tak, ja, że tak powiem, codziennie po pracy zabierałem bumerang na spacer właśnie po mieście, pokazując atrakcje, które w tej chwili widzicie na wybranych zdjęciach i widzieliście w materiale przed i będziecie jeszcze widzieć po naszej rozmowie. Także tak, no ja starałem się właśnie pokazać nasze największe atrakcje nocnego Poznania, a Ania, ty za czasów, kiedy ty dzierżyłaś, ty pokazałaś te dzienne atrakcje. Tak, ja zabrałam na Cytadelę, przy tych nierozpoznanych mieliśmy zdjęcie, na Starym Rynku,
z rogalami marfińskimi. No ogólnie też to właśnie to jest fajna forma integracji, to jest główny cel, jakby żeby różnych ludzi z różnych środowisk, różnych parkranów jakby łączyć w jedno i jest to właśnie fajna okazja do rozmowy, no bo ktoś przyjeżdża do danej lokalizacji z takim czymś, z takim żelazem i ludzie są zainteresowani, co to jest, skąd to jest i właśnie Tak, jest no, to fajna okazja, żeby porobić zdjęcia, porozmawiać i... Bumerang musi przebiec swoją lokalizację, ale ta wycieczka, którą odbywa Bumerang sobie w przeciągu tygodnia, to też nie jest tak, że faktycznie my Bumerangowi zapewniamy rozrywki, no bo Bumerang jest bumerangiem i on, mi się wydaje, nie za bardzo pamięta, co się działo. Jak nie pamięta? Patrz, tu, pamięta wszystko, co było. Natomiast fajne jest to, mi się wydaje, to jest najważniejsza idea tego projektu, że krążąc po swojej okolicy, niezależnie od tego, na którym krańcu świata by to było, czy to będzie Australia, Anglia, Polska, pokazujemy to, co nas otacza, pokazujemy atrakcje naszego miejsca, tworzymy jakby taką wizytówkę sposobu na życie, jakie tutaj mamy oraz jakby atrakcji, które nas otaczają i w ten sposób przybliżamy innym nasze otoczenie, zbliżamy parkranowiczów z całego świata do siebie i też ja wierzę, że dzięki temu, co zrobiliśmy i co Ania pokazała, co ja pokazałem, gdzieś tam znajdziemy kilkadziesiąt osób, które stwierdzą, kurczę, ten Poznań jest taki niesamowity, a może warto by wsiąść w samolot, zebrać znajomych i przyjechać do nowej lokalizacji. Także... Ja myślę, że to jest super okazja do promocji właśnie swojego miejsca, miejscowości, miasta, wsi, bo właśnie jak ja zrobiłam wtedy jeden post jakby taki zbierający wszystkie tam nasze wyjścia w tygodniu i tam pojawiło się wiele komentarzy, że właśnie szczególnie te rogale jakby zebrały dużo zainteresowania, że właśnie ludzie byli zaciekawieni tymi rogalami, co to jest i tak, więc jakby zapraszałam szczególnie 11 listopada do Poznania na rogale. Więc myślę, że nie wiem, czy przyjechali, czy przyjadą, czy jakoś tam zaplanują sobie tą wycieczkę do Poznania, ale myślę, że czuli się zachęceni na pewno. No, także ja Wam daję link do grupy na Facebooku, sobie pośledźcie. Jest aplikacja Park Race, na której można śledzić losy bumerangu i można przeobserwować, gdzie on będzie się pojawiał w najbliższą sobotę. Może warto jest pojechać do takiej lokalizacji, zobaczyć, dotknąć bumerang, zrobić sobie z nim zdjęcie, a może udałoby się Wam go przejąć i zabrać do własnej lokalizacji, żebyście mogli pokazać, w czym Wasza lokalizacja, inaczej, dlaczego Wasza lokalizacja jest piękna i dlaczego chcielibyście polecić ją innym. Także serdecznie Was zapraszam do tej zabawy z bumerangiem. Róbcie to, co my, bo to jest fajne. Tak, jest to fajna zabawa. Dzięki, Aniu. Dziękuję.